Rozpoczynamy audycję Unia to się opłaca. To cykl 20 programów telewizyjnych o charakterze informacyjnym, które pokażą na nowo politykę spójności. W pierwszym odcinku przyjrzymy się bliżej funduszom spójności oraz skupimy się na kluczowych celach i priorytetach na nadchodzące lata. Wyobraź sobie wielką wspólnotę mieszkaniową, której zarządca postanawia, aby komfort życia wszystkich lokatorów był na podobnym poziomie. By było to możliwe, potrzebna jest jednak współpraca i pomoc sąsiedzka. Dokładnie taki sam cel obrała sobie Unia Europejska, tworząc politykę spójności, która ma zmniejszać dysproporcje między danymi regionami i promować zrównoważony rozwój. Z budżetem na lata 2021-2027 wynoszącym 392 miliardy euro jest jedną z kluczowych polityk inwestycyjnych Unii Europejskiej. Koncentruje się na kluczowych obszarach, takich jak innowacje, transformacja cyfrowa czy ochrona środowiska. Do funduszy polityki spójności należą Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR, Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz Społeczny Plus, EFS Plus. Polityka spójności w Polsce to jest historia sukcesu. Wiele osób w Europie opowiada, że polityka spójności to są jakieś tam pieniądze na jakieś tam inwestycyjki. No więc w Polsce polityka spójności to jest historia cudu gospodarczego, którego Polska dokonała. Bo Polska osiągnęła przez ostatnie 20 lat, od wejścia do Unii Europejskiej, rekordowy wzrost gospodarczy, jednocześnie nie poszerzając, a wręcz niwelując różnice między regionami w kraju. Polityka spójności powstała wiele dekad temu w Unii Europejskiej, jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i w skrócie mówiąc, jej celem takim ostatecznym, do którego cały czas dążymy, jest to, żeby wszystkie regiony w Unii Europejskiej mniej więcej, na ile to możliwe, były na równym poziomie rozwoju gospodarczego i zamożności. Innymi słowy, biedniejszym regionom należy udostępnić środki, które im w tym pomogą. Unia Europejska i najważniejszym chyba sukcesem i podstawą jest wspólny rynek, czyli to, że bez barier poruszają się wewnątrz ludzie, ale też kapitał, towary, usługi. I to jest generalnie dobre, ale nie każdemu pozwala, nie każdemu przedsiębiorstwu też, nie każdemu regionowi pozwala korzystać w jednakowy sposób. Te części państw członkowskich, czy całe państwa, które wchodzą z niższym poziomem rozwoju, mają trudniej, żeby wykorzystać cały ten potencjał tego wspólnego rynku. I to jest jakby druga strona tej monety. Tu mamy jakby wolny rynek, ale tutaj musimy trochę pomóc tym, którzy mają gorszą pozycję wyjściową, żeby dzięki temu unijnemu wsparciu nadganiali i to się dzieje. Polityka spójności to więc nic innego jak środki finansowe przeznaczane przez Unię Europejską na inwestycje w małych i dużych miastach oraz wsiach w całej Europie. Widzimy je na każdym kroku. Są obok nas w zdrowiu i chorobie, podczas zwykłych spacerów, wyjątkowych eventów artystycznych, w trakcie edukacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych czy zakładania własnej działalności. Tak naprawdę fundusze europejskie w naszym codziennym życiu oznaczają to, że ktoś idzie do szkoły po nowym moście 10 minut, zamiast jechać 10 minut samochodem. Ktoś inny ma autobus, który dowiezie go do pracy, szkoły czy urzędu, a para młodych rodziców ma żłobek, do którego może posłać dziecko i w praktyce kontrolę nad swoim życiem i w rękach decyzję, czy chcą rozwijać dalej swoją karierę, czy spędzać swój cały czas z dzieckiem. To jest, fundusze europejskie to tak naprawdę jest nowa, większa jakość życia dla wszystkich w naszym kraju. Myślę, że korzystamy na każdym kroku, może nawet aż tak bardzo, że przestajemy to zauważać, to znaczy mam na myśli te wszechobecne w Polsce tabliczki informujące, że nie wiem, ten autobus czy ta przychodnia zdrowia była sfinansowana czy zmodernizowana dzięki funduszom europejskim, więc to jest coś, gdzie rzeczywiście mamy oczywistą, codzienną korzyść, tylko być może już słabo to zauważamy. Natomiast jak przychodzimy z konkretnym pomysłem, na przykład jako przedsiębiorca, możemy dostać pieniądze na to, żeby działanie naszej firmy wzbogacić jakiś element, na przykład bardziej, nie wiem, polegający na tym, że sfinansowane są tanie źródła energii, czy energii zielonej. A jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą, możemy, nie wiem, wyszkolić swoich pracowników w oparciu o coś, co oferuje Unia Europejska przez Europejski Fundusz Społeczny. Także jest oferta jakby i dla regionów, i dla przedsiębiorstw, i dla zwykłych obywateli też. Zarządzaniem środkami unijnymi, w tym funduszami na różne programy, jak polityka spójności, zajmuje się Komisja Europejska.
Na początku każdego wieloletniego okresu budżetowego Komisja ustala ogólne cele i priorytety polityki spójności wspólne dla wszystkich członków wspólnoty. Są to na przykład rozwój infrastruktury, innowacje, wspieranie zatrudnienia, edukacja czy ochrona środowiska. Następnie Komisja negocjuje z każdym państwem członkowskim tzw. umowę partnerstwa. To dokument, który określa, w jaki sposób każde państwo zamierza wykorzystać fundusze polityki spójności, jakie są jego priorytety i na jakie projekty zamierza przeznaczyć pieniądze. Po zatwierdzeniu umowy Komisja przekazuje środki poszczególnym krajom. To państwa członkowskie przygotowują konkretne programy operacyjne, które określają, jakie inicjatywy będą z tych środków finansowane. Negocjacje dla poszczególnych województw prowadzone są w Polsce przez marszałków. Po pierwsze reforma samorządowa, a po drugie możliwość przydzielenia, rozdysponowywania i inwestowania środków unijnych przez samorządy województw. Myślę, że to jest jedna z lepszych decyzji, która zapadła, bo doskonale widać tego efekty i inne kraje nam po prostu tego zazdroszczą i pytają się, jak my to zrobiliśmy. Ale te negocjacje nigdy nie są łatwe z racji tego, że my jako samorządy województwa, również samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, wiemy o swoich oczekiwaniach, o swoich potrzebach. Ta kwota, którą mamy do dyspozycji, to jest 1 800 000 000 euro. To jest najwyższa kwota, którą mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o poprzedniej perspektywy. Jest to blisko 500 milionów euro więcej niż to w pierwotnej wersji miało się stać. Tak naprawdę zadbaliśmy jako samorząd województwa o to, żeby każdy subregion naszego regionu miał swój projekt strategiczny. Podpisaliśmy takich projektów strategicznych mamy kilkanaście. One, tak jak powiedziałem, obejmują każde miejsce w naszym regionie. Mocno stawiamy na zdrowie, budujemy Centrum Zdrowia Psychiczne dla dzieci i młodzieży. Bardzo ważny i niestety bardzo potrzebny obiekt. Ale również inwestujemy w drogi, również inwestujemy w ochronę środowiska, w ochronę klimatu, również inwestujemy w cyfryzację, w przedsiębiorczość, więc tych obszarów, których chcemy się zajmować, które wiemy, że są potrzebne po to, żeby dobrze zainwestować te środki unijne, żeby one jak najszybciej się zwróciły, tych obszarów jest zdecydowanie dużo. Właśnie dzięki wsparciu unijnemu regiony takie jak Warmia i Mazury mogą inwestować w infrastrukturę, edukację, zdrowie, a także środowisko i innowacje. Współpraca między państwami członkowskimi, samorządami i obywatelami sprawia, że Unia Europejska nie jest odległym projektem, ale realnie wpływa na naszą codzienność. Jedną z inwestycji realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim z regionalnego programu operacyjnego była budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie. Największe jezioro w mieście stało się prawdziwą perłą regionu dzięki kompleksowej modernizacji infrastruktury. Miejskie kąpielisko zamieniono w całoroczne centrum rekreacyjno-sportowe Ukiel, które oferuje wielofunkcyjne boiska, marinę, wypożyczalnie sprzętu wodnego i liczne trasy spacerowe oraz rowerowe. Jezioro tętni życiem przez cały rok. Latem pływają tu łodzie, a zimą ślizgają się bojery. Miejsce stało się także areną licznych imprez sportowych i kulturalnych. Wartość projektu przekroczyła 63 miliony złotych, z czego ponad 21 milionów pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To jest naprawdę bardzo długa lista, mówiąc chociażby o kwestii dróg, czyli cała droga S7 łącząca Warszawę z Olsztynem, ale również Olsztyn z Gdańskiem, ale również Warszawę z Gdańskiem, cała obwodnica związana z Olsztynem, z Elblągiem, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, ale również lotnisko Olsztyn-Mazury, również nowe linie kolejowe, instytucje kultury, tak jak chociażby Teatr Seweruka w Elblągu, czy Teatr Jaracza w Olsztynie, również powstanie nowej, pięknej filharmonii, naszego flagowego okrętu, ale również z całą pewnością jest to mocny, znakomity rozwój ośrodków zdrowia. Szpitale przez ten czas rozwinęły się bardzo mocno, mają naprawdę bardzo dobrą ofertę.
z czego się bardzo cieszymy. Również dbamy o to i to powstało w dużej mierze ze wsparcia środków unijnych, jeśli chodzi o instytucje kultury, ale właśnie takie inwestycje chociażby jak Hala Urania, która tak naprawdę ten repertuar jest wyjątkowo bogaty i jestem przekonany, że korzystają z niego nie tylko mieszkańcy Olsztyna, ale całego regionu. W świecie, w którym zawirowania polityczne i gospodarcze są na porządku dziennym, zrozumienie działań Unii Europejskiej i polityki spójności staje się kluczowe dla każdego z nas. Edukacja na temat Unii Europejskiej to nie tylko sposób na zwiększenie świadomości obywatelskiej, ale także szansa na aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości naszego regionu. Polityka spójności to nie tylko fundusze czy projekty, to inwestycje w nasze lokalne społeczności, które mają na celu zmniejszenie nierówności, wspieranie innowacji i poprawę jakości życia. Promowanie działań Unii Europejskiej jest zatem inwestycją w naszą przyszłość. W Polsce w edukację i promocję działań Unii Europejskiej angażują się różne instytucje. Należą do nich Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada za zarządzanie funduszami unijnymi, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a także Biuro Parlamentu Europejskiego, które organizuje różnego rodzaju wydarzenia promocyjne i akcje informacyjne. Edukacja jest wszystkim, dlatego że przez nieświadomość, nawet zupełnie szczerą, bez jakichś złych emocji, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jaki sposób coś się w naszym otoczeniu znalazło. Już pierwszym takim etapem informowania jest przyzwyczajanie nas wszystkich do tego, że nie ma czegoś takiego jak Unia Europejska i Polska. Polska to Unia Europejska, Polska to 5. najważniejszy, największy kraj Unii Europejskiej, więc Unia Europejska to my. Instytucje europejskie, takie jak Parlament Europejski czy Komisja Europejska, rzeczywiście są tymi, które zarządzają tą organizacją międzynarodową, jaką jest Unia Europejska. I rzeczywiście to te instytucje decydują, czy też współdecydują o podziale budżetu Unii Europejskiej, a to z tego budżetu biorą się pieniądze na wszystkie inwestycje, które od 20 lat realizowane są w Polsce. I to, jak Polska zmieniła się przez ostatnie 20 lat właśnie dzięki pieniądzom z budżetu Unii Europejskiej, zostało zdecydowane w instytucjach europejskich, w instytucjach, w których Polacy również mają swój duży i należny im udział. Jesteśmy w Centrum Multimedialnym Europa Experience Spotkania z Europą w Warszawie. To jest centrum multimedialne dedykowane wszystkim obywatelom i obywatelkom Polski, i w tym samym też i Unii Europejskiej. Mogą przyjść, dowiedzieć się, poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej, dowiedzieć się, jak funkcjonuje Unia Europejska, jak jest przyjmowane prawo w Unii Europejskiej, zobaczyć, jakiego mamy komisarza z Polski, czy zobaczyć, jakich mamy przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, czyli posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego. Dla grup zorganizowanych mamy też grę fabularną, tak zwany roleplay game, gdzie uczestnicy i uczestniczki wcielają się w rolę posła lub posłankę do Parlamentu Europejskiego. No i pracujemy nad 2 dyrektywami prawnymi. Ta gra ma pokazać w sposób taki interaktywny, jak jest przyjmowane prawo w Unii Europejskiej, czyli jak wygląda proces decyzyjny. Żeby nie było to zbyt trudne, zbyt odległe, tylko właśnie dokładnie zbliżone dla młodych ludzi, żeby zobaczyli, że ta Unia Europejska wcale nie jest taka trudna i daleka i że jesteśmy jej częścią. Polityka spójności Unii Europejskiej jest jak wspólny projekt, w którym każdy dokłada swoją cegiełkę do budowy solidnych fundamentów Europy. To swoista mapa drogowa, która prowadzi nas w stronę bardziej wyrównanego rozwoju, gdzie zamiast ślepych uliczek mamy nowe autostrady możliwości. Tak jak puzzle, które dopasowują się kawałek po kawałku, tworząc pełny obraz, tak polityka spójności łączy różne regiony, by razem tworzyły harmonijną całość. W końcu Europa to wielki dom, a ta polityka sprawia, że każdy jego pokój staje się równie wygodny i dostępny dla wszystkich mieszkańców. W związku z powodziami, które we wrześniu dotknęły Europę, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała możliwość przekierowania 10 miliardów euro z funduszy polityki spójności do zalanych państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska ma do dyspozycji największą pulę z budżetu, bo aż 5 miliardów euro, czyli ponad 20 miliardów złotych. Dzięki natychmiastowej reakcji Komisji Europejskiej Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Polsce mogło utworzyć nowy priorytet w ramach Funduszy Spójności. Priorytet odbudowy i odporności na terenach popowodziowych. Jak zapowiedziała minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, do nowo powstałej kieszeni funduszy europejskich
Przekładane są środki na dwa cele: odbudowę terenów popowodziowych na Dolnym Śląsku i budowanie odporności antypowodziowej na obszarach dotkniętych i zagrożonych powodzią w całej Polsce. Co ważne, inwestycje mają być realizowane bez wkładu własnego i w uproszczonej procedurze. W tym roku obchodzimy 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu wiele się w naszym kraju zmieniło, zmieniały się również nastroje i o tych zmianach porozmawiam z doktorem habilitowanym Markiem Grelą, polskim dyplomatą i pierwszym ambasadorem przy Unii Europejskiej w latach 2002-2006. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ambasadorze, 20 lat Polski w Unii Europejskiej, kawał czasu. Czy dobrze wykorzystaliśmy ten okres Pana zdaniem? Znaczy, wykorzystaliśmy dobrze. Sukcesem było przede wszystkim z punktu widzenia interesu narodowego przystąpienie do Unii Europejskiej. Chcę powiedzieć, że obserwowałem nie tylko przygotowania, nie tylko same negocjacje i byłem pierwszym ambasadorem. Później szereg lat spędziłem również w Brukseli, pracując w Radzie Unii Europejskiej i w Europejskiej Służbie Dyplomatycznej. Droga Polski do Unii Europejskiej to nie tylko 20 ostatnich lat. Właściwie mówimy dwudziestolecie, dlatego że akcesja Polski, przystąpienie nastąpiło równo 20 lat temu, ale przygotowania trwały niemal dekadę. Właściwie rozpoczęły się wraz z transformacją ustrojową Polski. I to nie było tak, że mieliśmy jakiś wzorzec, przechodząc od gospodarki sterowanej planowaniem, ale wchodziliśmy do Unii w momencie, kiedy nastąpił krach starego modelu gospodarczego i politycznego, czyli koniec lat właściwie 70. Później mieliśmy trudny okres stanu wojennego w Polsce i wreszcie zmiany po 1989 roku. Trzeba powiedzieć, że droga nie była sprawą jakiejś decyzji czy przystąpienia. To był bardzo długi proces. Liczby nie kłamią. Polska jest największym beneficjentem w Unii Europejskiej, ale zostawmy teraz dyskusję o liczbach, bo nimi też można dowolnie żonglować. Należy Pan do tej grupy ludzi, którzy doskonale znają Polskę przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Jakbyśmy teraz uruchomili wyobraźnię, jak Pana zdaniem Polska by wyglądała bez tych funduszy europejskich przez te 20 lat? No, byłaby znacznie bardziej uboższa i myślę, nie przystąpiła do Unii Europejskiej. Te pieniądze nie są takim pomysłem, Unia Europejska polega na tym, że ktoś daje pieniądze, a drudzy to wydają. Wydają na drogi, wydają na, nie wiem, kryte baseny, wydają na rozwój nowoczesnych kolei szybkich i tak dalej. Nie. Te pieniądze z samego założenia miały sprzyjać przyspieszeniu procesu sprostania gospodarek, w tym gospodarki polskiej, konkurencyjności innych krajów Europy Zachodniej. Na czym to polega w praktyce? Na tym, że jeśli by nie było dość długiego okresu przygotowań, wspartych między innymi tymi środkami z zewnątrz, Polska by się znacznie wolniej rozwijała. Co jest istotą Unii Europejskiej? Nie są fundusze, nie jest tylko swoboda podróży. Przede wszystkim istotą jest sprawnie funkcjonująca gospodarka, konkurencyjna gospodarka rynkowa. Konkurencyjność Polski przed 20 laty była zupełnie inna niż dzisiaj. I te pieniądze są po to, żeby ułatwić krajom uboższym rozwój, by stały się bardziej atrakcyjnym partnerem dla bogatszych krajów. Bo można powiedzieć, jaki interes ma Holandia, Niemcy, Szwecja w polskim członkostwie. Przecież nie polega na tym, że oni wykładają, podatnicy tych krajów wykładają pieniądze, tylko że Polska na przykład poprzez rozwój infrastruktury drogowej stanowi zachętę dla
inwestowania w Polsce, bo łatwiej dowieźć, łatwiej wywieźć. Dlaczego otwarcie granic? Przepływ siły roboczej. Też wielu ludzi udawało się w większej znacznie skali niż obecnie za granicę w poszukiwaniu pracy. Panie ambasadorze, troszkę Pan już o tym powiedział, ale dopytam, bo faktycznie mamy taką sytuację, 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Pewna część wyborców w zasadzie nie zna Polski bez Unii Europejskiej. Czy tym też można tłumaczyć pewne nastroje, które się również w Polsce pojawiają? Ja powiem, nastroje się biorą z różnych rzeczy, ale jak ktoś mówi, że jest przeciwny członkostwu Polski w Unii Europejskiej, to podstawowe pytanie brzmi, co w zamian? Co jest istotą Unii Europejskiej? Ja już wspomniałem, to nie są fundusze. Jest jednolity rynek europejski. Co to znaczy jednolity rynek europejski? To znaczy, że produkty, towary wytwarzane w Polsce mają dostęp na wszystkie inne rynki krajów członkowskich i na odwrót produkty z tych krajów mają dostęp. Weźmy rolnictwo. Można rolników zapytać, no dobrze, no to wystąpmy z Unii Europejskiej. Gdzie wy będziecie sprzedawać swoje towary? Ja myślę, że wykorzystaliśmy dobrze, ale niekoniecznie dobrze potrafimy społeczeństwu, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Ja nie krytykuję młodych ludzi, że poparcie spadło że atrakcyjne są dla nich takie ugrupowania polityczne, które są skrajne, jeśli idzie o członkostwo w Unii. Ale to trzeba zweryfikować, powiedzieć panowie, a co w zamian? Chcecie, żeby było brak swobody podróży, brak dostępu polskich towarów. Gdzie my to sprzedamy? My mamy przecież też w różnych dziedzinach trudności ze zbytem towarów. Nasza ekspansja, na przykład produktów rolnych na rynki azjatyckie się nie powiodła. Jednak skupiamy się w tej chwili, w ogóle mamy bardzo wysoki udział Europy, mówię Unii Europejskiej, jeśli idzie jako rynek zbytu dla polskich towarów. Musimy patrzeć też szerzej. Także ja myślę, trzeba tłumaczyć, trzeba wyjaśniać i też ludzi kształcić. I tu postawimy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Inforegio. Oficjalna strona Komisji Europejskiej dotycząca polityki spójności, funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz aktualnych projektów finansowanych przez Unię Europejską. To kluczowe źródło informacji dla osób zainteresowanych polityką spójności Unii Europejskiej, w tym beneficjentów funduszy unijnych, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz obywateli chcących dowiedzieć się, jak Unia Europejska wspiera rozwój ich regionów. Polityka spójności pomaga jedynie biednym regionom. To mit. Choć polityka spójności rzeczywiście kładzie duży nacisk na wspieranie mniej rozwiniętych regionów, to jej beneficjentami są wszystkie regiony Unii Europejskiej. Fundusze są dystrybuowane nie tylko na podstawie poziomu zamożności, ale także na podstawie specyficznych potrzeb i wyzwań danego regionu. W praktyce oznacza to, że regiony z wyższym poziomem rozwoju również mogą otrzymywać wsparcie na realizację projektów mających na celu np. promowanie innowacyjności, rozwój transportu, ochronę środowiska czy wspieranie transformacji cyfrowej.